Witajcie ponownie w Sunset Talks, gdzie mądrale przychodzą po życiowe sztuczki. Dzisiaj zanurzymy się w temat, który totalnie wywróci Wasze podejście do produktywności i kreatywności. Co jeśli powiem Wam, że kluczem do uwolnienia Waszego potencjału nie jest robienie więcej, ale sprytne robienie mniej? Co jeśli ta rzecz, którą wszyscy nazywają Waszą największą słabością, może być Waszą supermocą? To jak odkrycie, że drzemka to tak naprawdę tajna broń. Czy w końcu mówimy o Twoim zwyczaju rozpoczynania projektów o północy? Właściwie mówimy o prokrastynacji. Ale nie tak, jak myślicie. Bo od wieków starożytna praktyka była cicho stosowana przez niektóre z najgenialniejszych umysłów w historii. Wszyscy to robiliśmy, ale całkowicie to źle zrozumieliśmy. Dziś odkrywamy prawdę o świadomej prokrastynacji i dlaczego jest bardziej aktualna w 2025 roku niż kiedykolwiek wcześniej. Wszyscy trąbią, że prokrastynacja to zło wcielone, wada charakteru, którą trzeba wyrwać z korzeniami. Guru od samopomocy zbijają fortuny, sprzedając Wam magiczne recepty na zmiażdżenie prokrastynacji. Ale co, jeśli wszystko, co myślicie, że wiecie, to jedna wielka bzdura? Co jeśli odkładanie spraw na później, robione z premedytacją i pełną świadomością, jest w rzeczywistości jednym z najpotężniejszych narzędzi do innowacji i wewnętrznego spokoju? Czekaj, serio możemy legalnie prokrastynować? Bo ja to ćwiczę od zawsze. To nie do końca unikanie odpowiedzialności, ale tak, zamierzamy zakwestionować każde założenie, jakie macie o produktywności. Bo oto niewygodna prawda. Wasz mózg nie jest maszyną, nie działa w linii prostej, a zmuszanie go do operowania według arbitralnych hormonogramów często daje gorsze rezultaty. Ale zanim zanurkujemy głębiej, zapraszam do faktów z działu co? Bo znalazłam perełkę, która doskonale rozjaśnia całą tę koncepcję. Leonardo da Vinci, gość, którego mózg był najprawdopodobniej większy niż wszystkie pizze we Włoszech razem wzięte, potrzebował 16 lat, żeby skończyć Mona Lisę. 16 lat. No cóż, możecie pomyśleć, no dobra, pewnie był perfekcjonistą. Ale prawda jest taka, że wcale nie siedział nad tym obrazem cały czas. Zaczynał malować, potem rzucił go w kąt na kilka miesięcy, nawet lat. Zajmował się innymi projektami. Zapisywał w notatnikach dziwne myśli o wodzie, ptasich skrzydłach, robił sekcje zwłok, projektował maszyny latające. Praktycznie robił wszystko, byle tylko nie skończyć tego obrazu. Więc był po prostu profesjonalnie rozproszony. Tak to wyglądało, ale historycy i eksperci sztuki teraz wierzą, że wszystkie te pauzy, cała ta tak zwana prokrastynacja, to dokładnie dlatego Mona Lisa stała się arcydziełem. Za każdym razem, gdy Leonardo wracał do obrazu, przynosił świeże perspektywy, nowe techniki, głębsze zrozumienie. Jego wędrujący umysł uczynił obraz lepszym, nie gorszym. Jedno z najsłynniejszych dzieł sztuki w historii ludzkości istnieje dzięki prokrastynacji, nie pomimo niej. To jest właściwie niepokojące. W dobrym sensie. Porozmawiajmy o tym, gdzie jesteśmy teraz. Rok 2025. Żyjemy w erze hiperproduktywności. Budzimy się do 17 powiadomień mówiących, co powinniśmy robić. Są aplikacje do śledzenia naszych nawyków, kroków, snu, aplikacje do śledzenia naszych aplikacji. Mamy youtuberów produktywności mówiących nam, by budzić się o 4:47 rano dla optymalnych poziomów kortyzolu. Mamy przedsiębiorców krzyczących na nas: haruj ciężej, jednocześnie sprzedając nam kurs o pasywnym dochodzie. I pośrodku całego tego hałasu siedzimy z 47 otwartymi kartami przeglądarek, listą zadań, która rośnie szybciej niż możemy ją ukończyć i stałym uczuciem, że zostajemy w tyle. A teraz dodajmy do tego jeszcze jeden element. AI. Sztuczną inteligencję, która pisze szybciej niż ty, projektuje lepiej niż ty, koduje wydajniej niż ty. Nagle nie konkurujesz z innymi ludźmi, konkurujesz z maszynami, które nie potrzebują snu, przerw na kawę, ani chwili zastanowienia.
Każdy artykuł krzyczy: przystosuj się albo zgnijesz. AI zastąpi cię w pracy. Musisz być bardziej produktywny, żeby przetrwać. Ta hiperproduktywność jest zabójcza. Dosłownie. Wypalenie zawodowe zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za syndrom związany z pracą. Ludzie umierają z przepracowania. Japończycy mają nawet na to termin karoshi, a my wciąż próbujemy ścigać się z algorytmami, które nigdy się nie męczą. To jest niewygodnie trafne. A co na to kultura produktywności? Prokrastynacja to twój wróg, to słabość, to dlaczego AI cię zastąpi. Czujemy się winni za każdą pauzę, za każdą chwilę, gdy nasz mózg chce po prostu odpocząć. Ale oto prawda. Nie jesteśmy zepsuci. Nasz mózg faktycznie działa dokładnie tak, jak został zaprojektowany. I właśnie ta ludzka potrzeba pauzy, refleksji, przestrzeni do myślenia jest tym, czego AI nigdy nie osiągnie. To jest nasza przewaga, nie nasza słabość. Okej, wspomniałaś Leonarda. Jakie są inne przykłady? Jasne, Frank Lloyd Wright. Jeden z najbardziej kultywowych architektów w historii. Gość, którego nazwisko brzmi jak marka eleganckich długopisów. Zaprojektował Falling Water, budowlane cudo, które zapiera dech w piersiach. W zaledwie 2 godziny. Brzmi jak jakaś ściema, prawda? Ale oto kruczek. Powinien to zrobić 9 miesięcy wcześniej, a nawet nie zaczął. Jego klient dosłownie jechał do biura Wrighta, by zobaczyć plany, a Wright narysował całość tego ranka w twórczej eksplozji. Voila! Ale te 9 miesięcy wcześniej to nie był zmarnowany czas. Jego podświadomość przetwarzała, łączyła kropki, rozwiązywała problemy przestrzenne. Kiedy w końcu usiadł do rysowania, wszystko wylało się jak z kubka bez dna, bo praca szła pełną parą, tylko nie przy biurku. To jest albo geniusz, albo naprawdę udany atak paniki. Obie rzeczy mogą być możliwe. Ale oto kolejny przykład. Lin-Manuel Miranda stworzył Hamilton, musical, który wywrócił Broadway do góry nogami. Podczas wakacji. Nie próbował pisać muzykalu, czytał po prostu książkę na plaży. Ta chwila relaksu, ta celowa przerwa pozwoliła jego kreatywnemu mózgowi na niespodziewane fajerwerki pomysłów. Wzorzec jest jasny. Strategiczne opóźnienie nie jest lenistwem. To często właśnie tam dzieje się magia. Więc pozwólcie, że przedstawię Wam koncepcję świadome leniuchowanie. Teraz uwaga, bo zanim połowa z Was zacznie używać tego filmu jako wymówki, by nigdy więcej nic nie robić, musimy wyjaśnić sobie jedną rzecz. Między zwykłym odkładaniem wszystkiego na później, a świadomym odkładaniem wszystkiego na później jest przepaść wielkości wąwozu Colorado. Zwykła prokrastynacja to to, co większość z nas zna jak własną kieszeń. To unikanie napędzane lękiem. Macie duży projekt do oddania, więc nagle musicie przeorganizować całą swoją garderobę, wyczyścić fugę w łazience, czy obejrzeć maraton TikToków. Czujecie się winni cały czas. Zadanie rośnie, lęk rośnie, a Wy zaczynacie panikować. Dlaczego to jest takie osobiste? Bo każdy z nas to przeżył. To jest prokrastynacja oparta na unikaniu. I ta jest problematyczna. To mózg próbujący uciec od dyskomfortu, tworząc błędne koło. Ale świadoma prokrastynacja to zupełnie inna bajka. To strategiczne opóźnienie. Nie unikam pracy ze strachu, daję sobie pozwolenie na cofnięcie się, ponieważ rozumiem, jak naprawdę powstają kreatywne olśnienia. Pozwalamy problemowi kisić się w naszej podświadomości, angażując się w coś zupełnie innego. Jak wtedy, gdy przestaje próbować zapamiętać czyjeś imię, a po 3-godzinnej drzemce po prostu puf i jest. Dokładnie. To rozproszony typ myślenia, jakbyśmy przeszli na autopilota. Kiedy przestajemy świadomie walić głową w mur, nasza podświadomość wkracza do akcji i znajduje rozwiązania, które nasz świadomy umysł przegapił, bo był zbyt zajęty robieniem hałasu. Starożytni stoicy mieli na to swoje mądre powiedzonko festina lente, śpiesz się powoli. Wschodnia filozofia natomiast mówi o vuvei,
bezwysiłkowe działanie osiągnięte przez strategiczną nieakcję. To nie jest metafizyka. Badania to potwierdzają. Profesor Adam Grant odkrył, że umiarkowani prokrastynatorzy byli 16% bardziej kreatywni niż zarówno chroniczni prokrastynatorzy, jak i ludzie, którzy rozpoczynali zadania natychmiast. Ten złoty środek pozwala na coś, co psychologowie nazywają inkubacją. Nasz mózg ciągle pracuje nad problemami, nawet gdy nie myślimy o nich świadomie. Starożytne kultury rozumiały to intuicyjnie. Chińscy rolnicy wiedzieli, że ciągnięcie ryżu za łodygi nie sprawi, że urośnie szybciej. Trzeba pozwolić naturze robić swoje. Średniowieczni mnisi praktykowali kontemplacyjne czekanie przed ważnymi decyzjami. Ale całkowicie to straciliśmy. Tak, bo nowoczesny kapitalizm potrzebuje nas produktywnych teraz, a nasz mózg nie działa według raportów kwartalnych. Nasz mózg ma dwa podstawowe tryby myślenia. Mamy tryb skoncentrowany, kiedy intensywnie na czymś się skupiamy. Świetny do robienia znanych nam rzeczy, ale fatalny w tworzeniu nowych połączeń czy dostrzeganiu większego obrazu. Potem jest tryb rozproszony. To ten moment, gdy nie koncentrujemy się bezpośrednio na problemie. Jesteśmy pod prysznicem, spacerujemy, śnimy na jawie. W trybie rozproszonym nasz mózg tworzy nieoczekiwane połączenia między odległymi pomysłami. To dlatego nasze najlepsze spostrzeżenia przychodzą pod prysznicem lub też przed zaśnięciem. Ja mam najlepsze pomysły w kuwetce. Dokładnie. I o to chodzi w 2025 roku. Żyjemy w gospodarce uwagi. Każda aplikacja jest zaprojektowana, by utrzymać nas w stanie rozproszonej koncentracji. Zawsze coś oglądasz, zawsze coś konsumujesz, a nigdy tak naprawdę nie odpoczywasz. Świadoma prokrastynacja to bunt przeciwko temu systemowi. To odzyskanie naszej przestrzeni mentalnej i zdolności twórczej. W 2020 roku mądralni naukowcy udowodnili, że ludzie, którzy robią strategiczne przerwy podczas rozwiązywania problemów, mają o 40% więcej przełomowych momentów niż ci, którzy bez przerwy się przebijali. Wasza najlepsza praca nie pochodzi z mielenia, aż się złamiecie. Pochodzi z zrozumienia, kiedy się angażować, a kiedy wycofać. Więc jak faktycznie tego użyć? Oto wasz framework na 2025 rok. Po pierwsze, rozróżniajcie typy zadań. Jeśli robicie coś czysto administracyjnego, jak składanie dokumentów, odpowiadanie na rutynowe maile, to po prostu to zróbcie. Świadoma prokrastynacja jest dla pracy kreatywnej, złożonego rozwiązywania problemów, myślenia strategicznego, pisania, projektowania. Więc podatki wciąż muszą się wydarzyć. Niestety tak. Po drugie, ustalcie to, co nazywam marynacją deadline'u. Powiedzcie sobie wyraźnie, pozwolę temu pomysłowi usiąść do piątku. Ten prosty akt usuwa poczucie winy, ponieważ go nie unikacie. Aktywnie wybieracie danie mu czasu. Podjęliście decyzję. Sprawa jest jasna. Świadoma prokrastynacja wymaga samoświadomości. Musicie znać różnicę między moja podświadomość to przetwarza, a po prostu boję się, czy nie chce mi się czegoś zacząć. Oto test. Czy myślicie o zadaniu, nawet gdy robicie inne rzeczy? Czy pojawiają się nowe pomysły? Czy czujecie poczucie twórczej możliwości budującej się? Wtedy jesteście w trybie świadomej prokrastynacji. A jeśli po prostu unikacie lęku i myślenie o zadaniu tylko sprawia, że czujecie się gorzej, to jesteście w trybie unikania. I w tym przypadku musicie przebić się przez opór i po prostu zacząć. Nawet źle. Różnica między medytacją a dysortacją to intencja i świadomość. To samo dotyczy tego. Więc oto, co chcę, byście z tego wynieśli. To, że potrzebujecie czasu do myślenia, nie znaczy, że jesteście zepsuci. To, że nie możecie wymusić kreatywności na komendę, nie jest lenistwem. Jesteście ludźmi i ludzie praktykują strategiczne opóźnienie od 1000 lat, ponieważ to działa.
Mamy Leonarda, potrzebującego 16 lat na Monalizę. Mamy 9-miesięczny proces Franka. Mamy Lin-Manuela na plaży. Genialnej pracy wyłaniającej się z celu przerwy, a nie z wymuszonego działania. Następnym razem, gdy przyłapiecie się na odkładaniu czegoś, po prostu zapytajcie, czy to unikanie, czy mądrość. Dajcie sobie pozwolenie na odpoczynek. Nie by uciec, aby stworzyć przestrzeń. By pozwolić waszemu mózgowi pracować tak, jak został zaprojektowany. Wasze najlepsze pomysły prawdopodobnie czekają w tej przestrzeni między robieniem a nie robieniem. W świecie, który stale wymaga uwagi, produktywności, ciągłego wkładu, wybór celowej pauzy jest radykalny. To zaufanie do własnego procesu twórczego ponad czyjś system produktywności. I właśnie to jest waszą przewagą nad AI. Algorytmy mogą pracować 24 na dobę, ale nigdy nie będą miały tego, co wy macie. Ludzkiej zdolności do robienia nieoczekiwanych, kreatywnych połączeń, które rodzą się z przestrzeni, refleksji i celowego zwlekania. Tylko może nie czekajcie, aż deadline dosłownie wchodzi przez wasze drzwi. Słuszna uwaga. Celem jest strategiczne opóźnienie, a nie chaos wywołany paniką. Chociaż czasami chaos też działa. To tyle w tym odcinku. Jeśli to do was przemówiło, kliknijcie ten przycisk subskrypcji. Albo świadomie prokrastynujcie tę decyzję i wróćcie do niej, gdy poczujecie, że to właściwy moment. Zostawcie komentarz, mówiąc nam, co odkładaliście, co mogłoby faktycznie skorzystać ze świadomej prokrastynacji. Jaki projekt potrzebuje czasu na marynowanie. Pamiętajcie, czasami najbardziej produktywną rzecz, jaką możecie zrobić, to nic. Albo posiedzieć w ciszy, oglądając zachód słońca. Oto to właśnie. Do zobaczenia przy następnym zachodzie słońca.